Nareszcie jest! Woohoo! Tak jest, moi drodzy, w tym kartonie mam oto nowego Harley'ka, na którego mega długo czekałem. Także co? Tuż za czołóweczką zapraszam Was na wspólny unboxing i zobaczymy, jak to bezpośrednio z Thomana przyszło, jak to wygląda, jak to jest zrobione i czy warto się tak podniecać, czy nie. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i za chwileczkę zaczynamy. No słuchajcie, będę w trakcie otwierał karton i przeprowadził całe gadanko, więc biorę się do roboty. To jak wiecie, jako fan gitar typu Strat, jako fan gitar o jaskrawych kolorach, jako fan gitar, właściwie jako fan punk rocka i były przeogromny fan zespołu Blink-182, jako posiadacz gitary, no, a wiecie której, sygnowanej Toma DeLonga, no nie mogłem doczekać się tego oto cuda. Jak tylko się pojawiły z opcją zamówienia, że niby są jeszcze niedostępne, ale można zamawiać, no w sensie, wiecie, tam było napisane okres oczekiwania kilka dni, no to od razu musiałem ją kupić, tak jest, aby sprawdzić, co to za cudo jest. Także słuchajcie, wynoszę wszystko, jest w kartonie, świeżynka, wczoraj przyszła, nie mam oczywiście czasu, ale sprawdzimy, co to jest. Pewnie podzielę ten film i tak na dwie części, bo muszę za 20 minut wyjść, ale chociaż część już będzie za mną. No dobra. Na sam począteczek gadżeciki. To wcale nie jest wajcha do Moskwa Tremolo. Mam gdzieś taką wypakowaną. Tylko oni teraz robią takie kluczyki. O. Robią takie kluczyki do regulowania po prostu gryfu, nie? Ojej, to jest piękniusie. No. Mam banana. Ale zobaczcie nawet na ten karton w środku. Ja dużo gitar rozpakowuję i tutaj nawet, wiecie, to też tam $0,5 pewnie kosztuje, albo 10 centów ale robi robotę. Zawsze troszeczkę bezpieczniej w tych pudełku. Niektóre gitary te tanie to mają, wiecie, sam karton nawet tam styropianu nikt nie widział. No dobra, zobaczymy. Co takiego. Tutaj ciekawostka jest taka, że nie wszystkie kolory się rzuciły. Są dostępne z tego, co patrzyłem jeszcze niedawno. Niebieski, zielony, czarny, ale na przykład ten piękny żółty w tym momencie jeszcze nie jest dostępny, będzie za kilka miesięcy. No ale zamówiłem niebieski, no też zawsze będzie łatwiej go porównać do tamtego. No uwaga. Tutaj powiedzmy ładnie, ale zero nowości. No bo to typowe rozwiązanie jak dla tych Harley'ów, Bentonów właśnie serii Modern. Ale tutaj widzę, zmienili napis. Teraz jest Harley Benton Pro Series. Słuchajcie, no gdyby nie marka Harley Benton, to robiłoby to wrażenie, bo wiadomo, że dla niektórych jeszcze Harley Benton to chłam, śmiedź i tak dalej, prawda? I badziew. No dobra, uwaga, będziecie pierwsi. Wcześniej niż ja. Za to ja widzę tył. Wcześniej. Uno fantastico. Kurde. No zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda jak $1 000 000. A nie będę wam robił przebitek, bo to jest, nienawidzę robić tych przebitek z częściami, więc teraz wam wszystko pokażę. O, sam się schowam, żeby aparat ładnie się wyostrzył tutaj. Blokowane klucze, gryfik, korpusik, wcięcie, które lubię, struny przeplatane przez korpus, mostek stały babicza, głośność ton, 2 humbuckereczki, podstrunica
Czy tu jest palisander? No szczerze chyba nie, tu jest wawrzyn, słuchajcie. Wawrzyn. Fluorescencyjne markery progów. Powiem, ktoś może zastanowić się, ale po co takie rozwiązanie? Ja mam w jednej swojej gitarze takie markery i ostatnio zaczynaliśmy show w totalnej ciemności i powiem wam, że mi się przydało, bo wiedziałem, w którym momencie tego złapać, od którego zaczynamy. No ładnie. O, tutaj jakiś taki śmieszny, znaczy może nie babolek, ale jakiś mikroodprysk lakieru jest. Widzicie tutaj? Który wszedł lekko pod maskownicę. Ale to pewnie jakaś pierdółka i... No, już go nie ma, słuchajcie. Już go nie widać, wszystko jest pięknie. Przełącznik trójpozycyjny, czyli nie ma tutaj splitów, czy są? Są splity! Fajne, wielkie gałki. Mostek Babicza. Co prawda, bałem się tego mostka Babicza. Wiecie czemu? Ponieważ te garby tutaj mu... jak są jakieś problemy z ustawieniem akcji, za bardzo wystają. I tutaj widzę, że będzie ten problem. Że jak ja obniżę mu akcję w dół, to wiecie, struna pójdzie w dół. Ale garb nie pójdzie w dół, więc zobaczymy, na ile to będzie irytujące. Ale jest stały mostek, więc fajnie. No, powiem wam, że może rozwiązanie idealne dla mnie. Maybe. Kurde, ale jaka ona jest przepiękna. Tutaj wiadomo, jakiś taki mały kawałeczek plasticzku wystaje od złego sfrezowania, ale to się tam raz, dwa ogarnie. No, powiem wam, że jestem pod wrażeniem. No, jakby ktoś był bardzo doczepliwy, no to tutaj mogłoby być trochę piękniej u góry zrobione. Tutaj. Nie, gdzie to jest kamera? O, tu. Wyostrzy czy nie? Schowam się. No to może wam już zrobię przebitkę. Natomiast w tomu DeLongu dużo lepiej nie jest. No słuchajcie. No bo jaką mamy speckę tutaj? Amerykańska olcha. To wiecie, to, że się coś nazywa amerykańską olchą, nie znaczy, że rośnie w Ameryce, prawda? Amerykańska olka, kanadyjski klon płomienisty. Zobaczcie, wszystko robione. A to jest w ogóle made in Indonezja czy made in China? Pewnie China. Bo jak byłaby Indonezja, to by się tym chwalili, że jest Indonezja, nie? No bo co, tak to standardzik mamy tutaj. No tak, tutaj twierdzą, że są zaokrąglone krawędzie pod kątem prostym. A, bo tutaj są te progi takie fajne, co w tych pierwszych ST Modernach była taka akcja, bo te progi, zobaczcie, one nie wychodzą spod strunicy. Widzicie? Tak jak w zwykłych gitarach. One się kończą ciutkę wcześniej. I była taka akcja w tych wcześniejszych gitarach, że no nie jest to idealnie położone, że jeden wystaje milimetr od podstrunicy, drugi dochodzi do samego końca podstrunicy. No i jak mam być szczery, to tutaj też nie jest to perfekcyjnie zrobione, ale na pewno lepiej niż w tych wcześniejszych modelach, chociaż to są jakieś pierdoły dla mnie. To nie, wiecie, nadal gadamy o gitarze za 1600? 700 zł, jakoś tak? Więc jest to nadal gitara niskobudżetowa, tak? Pamiętajmy o tym. I ja bym się do tego w ogóle nie doczepiał. Dla mnie jest i tak to rozwiązanie mega, mega fajne. Lakier wszędzie ładnie położony, mocowanie gryfu z korpusem, kieszeń, wszystko pięknie. Naprawdę prezentuje się to mega, mega fantastycznie. No tu jest folia jeszcze na tej pickguardzie, to wiadomo. Jedziemy dalej z czymś, czego nie pamiętam. Grafitowe siodełko, progi medium jumbo ze stali nierdzewnej. Mostek faktycznie Babicza, FCH, tunery Sang to są, no one są spoko te tunery. Struny Elixira tutaj są, 1046, kurde, to jak gitara dla mnie byłaby robiona, te 1046.
prawda? Idealnie. Dodatkowo mamy tutaj, słuchajcie, radius zmienny od 12 do 16 cali, więc też myślę, że można fajną akcję tutaj ustawić. Naprawdę, przepięknie ta gitara się prezentuje. Jeżeli chodzi o to, co niektórzy z Was lubią, czyli o grubość gryfu, no to taka typowa jak do tych ST Modernów. Nie jest za gruby, nie jest za cienki. Gdzie ta moja suwmiareczka, cudowneczka? O. Natomiast, uwaga, teraz zobaczymy spec, co powie. 22,9. A jednak nie. 22. 22. Ale wieszcie co? Ten profil po prostu, co to jest? Tu jest D czy C? Niby C. Smooth C. Jeszcze raz, może źle wyzerowałem. Nie no, 22,1 powiedzmy, z tą moją suwmiarką, która nie jest najlepsza na świecie, a na 12 progu 23,7. Czyli do tych średnio cienkich, tak? No dobrze, słuchajcie, to byłoby na tyle, przynajmniej na to ujęcie. Ja teraz potrzebuję chwili czasu, aby ją gdzieś tam... A, jeszcze możemy sprawdzić, jak progi są wypolerowane. Można lepiej, ale jest spoko. Ja potrzebuję teraz jakiegoś czasu, żeby ją troszeczkę dostosować. Pewnie do Was wrócę albo dzisiaj wieczorem, albo jutro rano. No już z podłączeniem, bo nawet, słuchajcie, nie mam wzmaka. Nie mam na czym grać, bo jestem po koncercie i nie zdążyłem rozpakować samochodu jeszcze od niedzieli. Także do zobaczenia za chwileczkę. No to najwyższy czas sprawdzić, jak ta gitara gra. Już po to się kupuje tą gitarę. No ale mamy jeszcze przecież to, nie? Hamp w stracie w tym miejscu rzadkość, dla mnie przynajmniej. Jeszcze są splity, pamiętajcie. Więc wyciągam gałeczkę i robimy spliciki. Może trochę do góry. O. No splity są, bo są, ale mnie nie zachwycają. Teraz Wam mogłem przewalić. Na hambach jak to gra? Okej. Jest ciemno, SH8 ma to do siebie trochę, że takie, nie jest to takie spiczaste, takie z takim zadziorem.
Lekko może przymulony nawet bym powiedział, dobra, ale oczywiście włączamy humbuckera, bo o to wszystkim chodzi. Tutaj ten mostek i te garby. Trzeba się przyzwyczaić. No ale można zagrać wszystkie. To kiedyś lubiłem grać. Inny temat jest taki, że dla mnie taki fajowy blinko-punk, taki punk, rough punk, to jest właśnie Dude Ranch i Cheshire Cat. No potem to za bardzo się skomercjalizowało, to oczywiście wiemy. Jeszcze Enema i Take Off Your Pants and Jacket, okej, ale później już tak ja się nie jadę. A takie coś jeszcze było. Ale nawet nie wiem, jak może zagrać hump przy gryfie. Czy Slash by na tym ujechał? To teraz gram hump versus split. Mostek, teraz środek.
I'm sorry. Mam tutaj żółwia, który mi się zbiera pod tym. Ale wiadomo, że ogólnie chodzi o... Celinda, mogłabyś tutaj nie chodzić po kamerze? Dobra, sprawdzam jakieś swoje piosenki. Nie chcę wam tutaj za bardzo przyciągać. Więc może tak. Pierwsze odczucia. Zaczynając od tego, ustawienie setupu. Całkiem przyzwoicie, w miarę szybko mi się udało ustawić. Także naprawdę ustawialna, fajna gitara. Jeśli chodzi o progi, ja sobie gdzieś tam jeszcze sprawdziłem, to powiem wam, że jest ok. Co prawda zdarza się jakieś lekkie bujnięcie. Nie? Co jakiś czas. Natomiast mi to w tej akcji akurat tutaj zupełnie nie przeszkadza, a nie jest to jakaś wielka tragedia. Nadal pamiętajmy, że poniżej 2000 rozmawiamy o gitarze budżetowej, więc to jest naprawdę jakiś minimalny problem, jeśli o to chodzi. Nawet w jakimś Fenderze mam coś tego typu, więc dla mnie totalna zlewka. No i co? No fajnie to gra, ale co, mamy jakieś podkłady ze starych jeszcze tematów. Mogę wam zagrać kilka tych z bębnami, z basem. Zobaczymy, jak to się wtedy dobrze sprzeda. No dobrze, i co by było warto na ten temat powiedzieć? Powiem wam, że naprawdę fantastyczny instrument dla takich, którzy oczywiście gustują w tego typu instrumentach. Moje wymagania mega spełnia. Świetny kolorek, stały mostek. Te dwa humbuckerki ostatnio zaczynam się przekonywać do takiego rozwiązania. Co prawda tak, cóż mogę tutaj powiedzieć? Splity mi tak nie do końca brzmiały, dajcie znać w ogóle, co wy też myślicie. Sam mostek, jakbym miał tą gitarę sobie na dłużej zostawić, to pewnie bym się w końcu wkurzył i wymienił na jakiś fenderowski, no bo ten po prostu mi nie leżą, te garby. Ale sama jakość wykonania, wcięcie tutaj, blokowane klucze, te drzeweczka są też fajne, na progi nie ma co narzekać. Naprawdę świetnie. No kwestia brzmienia, no to oczywiście nie wszyscy lubią tego typu przystawki. Do przemyślenia, zawsze zupgrade'ować można, natomiast sama gitara jako gitara mega, moim zdaniem czegoś tego typu na rynku brakowało. Tylko teraz pytanie, czy to będzie top seller, że nagle wszyscy będą na tym chcieć grać, czy faktycznie będzie leżał po magazynach, no bo ja nie wiem, fani Blinka mogą to kupić. Natomiast czy to się rozejdzie wśród innych osób? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Natomiast na pewno wiem, że czekacie na to i już ci bardziej uważni widzowie pewnie to zauważyli. Jak się ma to do tego? Jak się ma gitara... O, tak zrobimy. O, tak zrobimy. Jak się ma gitara za 1700 zł do trzykrotnie droższej, no, gitary za ponad 5.
była mała zajaweczka. W jednej z próbce, nie wiem czy zauważyliście, w połowie podmieniłem próbki na próbki z Fendera i na pewno zrobię Wam taki materiał, który porównuje te dwie gitary, więc w tym momencie nie zamierzam się wypowiadać na ten temat. Musicie troszeczkę poczekać. Czekaj, znowu coś tutaj się dymdzolnęło. Musicie troszeczkę poczekać. Pewnie patroni kanału dostaną go szybciej, wy może troszkę później, a może postanowię nagrać po angielsku, co by więcej osób zdało sobie sprawę z tego tematu. Tu natomiast, drodzy widzowie, specjalnie dla Was w tym momencie już to mogę powiedzieć, bo mam koncepcję materiału, ale Was bardzo lubię, więc Wam powiem. Otóż w planach też była gitara Harley Benton ST182, czyli właśnie odpowiednik tej. Potem okazało się to, natomiast jak tam napisałem do Harley Bentona, a kiedy 182, napisali to jest 182, tylko po prostu oni w prototypie jednak zmienili koncepcję, że dorzucą jednego hamba i przełącznik i ton, no żeby to też nie było takie ordynarne zerżnięcie z tego, ale przerobić sobie zawsze przecież można, prawda? Natomiast wiem, że jeden gostek kupił jako bistok prototyp właśnie i ma, więc może mieć, ale jak ktoś szuka wersji tylko z jednym hambem, no to teoretycznie jej nie będzie, ale no może nawet spoko, ponieważ no tutaj można łoić punka, rocka i tyle, a tutaj jakieś tam uniwersalniejsze opcje mamy i moim zdaniem wygląda to i tak mega fantastycznie. A co do materiału porównującego, no to musicie jeszcze ciuteczkę poczekać. A ja tak czy inaczej dziękuję serdecznie Wam za oglądnięcie. Napiszcie jakiś komentarzyk, czy gitara, która Was interesuje, czy też nie. Dziękuję serdecznie patronom kanału moim. A instrument jest naprawdę spoko. Myślę, że wielu osób jest w stanie zachwycić. Link do zakupu oczywiście znajdziecie w opisie. Ta sztuka jest moja, kupiona przez moje pieniądze i jakby ktoś chciał, nie wiem, wypożyczyć ją sobie, pobawić się, to oczywiście na Muzycznych Gratach również ją znajdzie. Tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i napiszcie też również, czy lubicie zespół Blink-182, czy nie lubicie. A może lubiliście, już przestaliście. Piszcie. Na razie, pa!